Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj jest piątunio w końcu i powiem wam coś takiego. Piątunio powinny być najlepsze przesyłki. E, To, co dzisiaj tutaj wam pokażę, myślę, że zasługuje na temat zwrócenia na to uwagi i powiem wam, że jeżeli chodzi o zrobienie sobie fajnego zasilacza serwisowego, ja wam powiem, o co chodzi. Słuchajcie, tu wam tylko tak pokażę na szybko. To jest taka stara obudowa, gdzie był włożona przetwornica, słuchajcie, ta XYS 3580. Ona może i obniżać, i podwyżać napięcie, które tam jest do niej podpięte. Czyli z 19 V może zrobić maksymalnie 35. On też może sobie niżej schodzić ta przetworniczka, nie? Natomiast no, jej ograniczeniem jest takie, że tylko ma 5 amper maksymalnie na wyjściu, no i tylko 35 V. Także tutaj zbytnio sobie nie poszalejecie, jeżeli chodzi już o jakieś takie na przykład, nie wiem, ładowanie baterii od hulajnóg. Natomiast jeżeli chodzi o przetwornicę, słuchajcie, XY 6020, no to tutaj to już jest mały potworek. Mały potworek z tego względu, że już sama nazwa wskazuje 6020, 60 V na wyjściu, 20 amper. Czyli już taka przetwornica, no już może naprawdę sobie dać radę i z przeróżnymi laptopami, jeżeli chodzi o zasilanie ich, i nawet z konsolami, które pobierają gdzieś niektóre nawet, nie wiem ile tam te najnowsze, ale z 10 amper mogą bez problemu siorbnąć, także taka 20 taką konsolę bez problemu powinna uciągnąć. Także to jest fajna sprawa. I z tym, że ta przetwornica różni się od tej XYS 3580 tym, że ona ma tylko step down, obniżanie, tak? Czyli na przykład jak ja mam zasilacz, słuchajcie, 24 V, 20 amper, to już jest taki fajny, mocny zasilacz. No to niestety tylko na wyjściu będę miał tutaj tej przetwornicy 22 V, bo zawsze jest minimalnie niżej niż te wchodzące napięcie. 22 V, no ale tych amper będę miał 20, także 22 V i 20 amper też możemy sporo działać. Laptopy podejrzewam, że praktycznie wszystkie zasilicie takim napięciem, ale żeby sobie zrobić, załóżmy z takiej konfiguracji, że macie tą przetwornicę, macie zasilacz 24 V, załóżmy 20 amper, to można by zakombinować tak, że z tamtego zasilacza 24 V można by go podbić czymś załóżmy do 80 V. Czy są takie rzeczy? Pewnie, że są. Dlatego dzisiaj wam pokażę, słuchajcie, to będzie zarąbisty projekt. Naprawdę, to już będzie przetwornica po prostu, która wykorzysta swój cały potencjał praktycznie. No chyba tutaj będzie troszeczkę ograniczała ta przetwornica, bo jest mały jeden haczyk, o którym wam zaraz powiem w dalszej części, o co chodzi. Natomiast rozpakujmy sobie dzisiaj przetwornicę, która, słuchajcie, jest step up i podwyższa napięcie do 80 V w zakresie chyba 20 amper. Tyle, że te 20 amper to nie jest takie ciągłe, tylko jakby chwilowe, a ciągłego uciągnie bez problemu 15 amper, czyli 15 amper, 80 V to jest picobello. Dlatego warto to pokazać też innym. Szukam nożyka. Dobra, jest nożyk. Słuchajcie, rozprójmy sobie to. Czytałem komentarze na YouTubie i generalnie w internecie o tej przetwornicy i powiem wam, że wszyscy ją polecają. Mało tego, mój znajomy ma taką przetwornicę zamontowaną w takim pewnym urządzeniu zasilanym z akumulatorów i mówi, że to jest świetna przetwornica, która naprawdę daje radę. Także nie dość, że w komentarzach mam jakieś podparcie, to też on osobiście mi powiedział, że to jest świetna przetwornica, polecana. Co tu jest? Cukiereczek. O kurde. Dziękuję bardzo, panie sprzedawco. Co tu jest w ogóle za cukiereczek? Słuchajcie, kręcimy iPhone'em 8, przypominam. Jakość powinna być już o wiele lepsza. Z witaminą C. Ciut! Ciut, ciut, ciut. Ciut mało. Powinny być dwa do pary. Yy,
Dobra, rozpakujmy sobie ją. No, spora jest. Wszystkie te przetworniczki, załóżmy takie, wiecie, te malutkie takie, co są, 3 amperówki czy jakieś inne, to są malutkie płytki. Tutaj tu już jest krowa taka, że no trzeba będzie jakieś zorganizować, kurde, nie wiem. Ona mi wejdzie tam do tej obudowy? A może upchałbym ją w obudowie? Jeżeli mi to wejdzie tutaj, słuchajcie, do obudowy, ta przetwornica jakoś. Ajajajajaj. Może tak? Kurde, jakby weszła, to by było pięknie. W ten sposób. Tu bym sobie ją gdzieś na końcu, ale nie wiem, czy wejdzie. No, powiem wam szczerze, że 130 milimetrów wewnętrzna tutaj jest średnica od ścianki do ścianki. Jeżeli będzie miała 129,98, to wejdzie. Jeżeli więcej niż 130, nie wejdzie niestety. Dobra, rozpakujmy sobie tą przetwornicę. Zaraz wam pokażę na Allegro, gdzie kupiłem, jak to wygląda. Może zobaczymy też na AliExpressie, po ile chodzą. Czy opłaca się tracić czas czy nie opłaca się w zasadzie tracić czasu na kupowanie z Chin, jeżeli różnica jest pomiędzy Chinami a Polską, nie wiem, 20 zł, no to się wtedy nie opłaca. Dobra, wyciągam ją. Kurde, spore bydle. Uwaga, co my tu mamy? Gdzie jest wejście, a gdzie jest wyjście? Tu jest wejście, tu jest wyjście. I popatrzcie się. Na wyjściu 3 kątki, takie no, dosyć duże. To są jakieś Hong, Hong X, Vent, 40-105 stopni. I tak, wiecie, teraz tak będę patrzył, czy można tutaj by coś ulepszyć w tej przetwornicy, tak żeby była jeszcze lepsza, nie? Na przykład, nie wiem, wymieniając na jakieś jeszcze lepsze kondensatory, które będą odporne na, nie wiem, na 120 stopni. Są takie w ogóle? Nie wiem. Tutaj, jeżeli chodzi o luty tej cewki, no 20 amper, spora już jest ta cewa, nie? Ładnie polutowane. Na razie się nie mam do czego przyczepić. Tutaj jest jakiś bocznik, widzę, zrobiony. I teraz tak, potencjometr 1, drugi i trzeci. I o co chodzi w tych potencjometrach, to zaraz wam mniej więcej powiem. Natomiast jeżeli chodzi o, słuchajcie, bezpieczniki, no to są przekrzywione. Widzicie, jak stoją w bok? Dostały gdzieś chyba jakiegoś strzała. Spróbuję je naprostować delikatnie. Nie chcę ich uszkodzić, dlatego wezmę, może złapię kominerkami, będzie to lepiej, ale są krzywo. W sumie takie bezpieczniki to gdzieś posiadam, bo kupowałem. Tutaj trzeba złapać za nóżkę, delikatnie je podgiąć. Dobra, jeden podgięty, drugi podgięty. No, troszeczkę je podgiąłem. Były wykrzywione, takie jakby gdzieś do przodu chciały polecieć. Za płytę. Powiem wam tak, płytka wygląda spoko, naprawdę. Nie ma do czego się tutaj przyczepić. Jeżeli chodzi o potencjometr na wyjściu, to jest W104. W104. Kondensatory są ilowoltowe? 470 na 100 V. Czyli no spoko, 80 na wyjściu, 100 V, 20 zapasu, czyli jest bardzo dobrze są dobrane. Tu mamy, słuchajcie, W502 potencjometr, W502 i tu mamy W104. Poczekajcie chwilkę. No niestety trochę mi muli ta ósemka. Nie wiem dlaczego, czy to jest wina OBS-a, już zgłupiałem. Czy on się też tak grzeje? No, nie, no kurde. Chyba że iPhony mają jakieś takie kurde dziwne coś, że jak się kamerka nie są przystosowane do tego, do kamerowania ciągłego i się kamera tam nagrzewa, no nie wiem, to musiałby się jakiś znawca iPhone'ów wypowiedzieć. Czy te iPhony, no coś muli mi. Albo nie wiem, musiałbym jeszcze zmienić laptopa, zobaczyć na innym laptopie, czy też by mi tak było, czy to jest wina laptopa. No przecież obciążenie mam, słuchajcie, w OBS-ie 12,4%, także to jest jeszcze zapas taki, że kurde, tylko mam na wyjściu 30 fipsów, nie wiem dlaczego. Powinienem mieć 60 w sumie. Dobra, zmienię mu na AVC. Dobra, z MJPG zmieniłem mu na AVC. Może ten kodek będzie lepiej działał i będzie na pewno lepsza jakość, nie będzie takiej kompresji jak po MJPG. Także słuchajcie, tak wygląda płyteczka.
Jaka wersja? Jeżeli chodzi tutaj o jakieś napisy, to jest coś tutaj ESH BT07CC CV, Constant Current, Constant Voltage. Słuchajcie, jest miejsce na 3 bezpieczniki aż, a wlutowane są 2. Widzicie to? T30 A 100 V. No i mamy tak o VIN, VIN, VIN minus, VIN minus. 2 źródła zasilania można tutaj podpiąć? Hmm. Dobra, zaraz sobie zobaczę na chińczykowych, kurde, tych opisach, o co chodzi mniej więcej. Może tam coś napiszą. No ale mamy coś takiego, że mogą być 3 bezpieczniki tak naprawdę. Jeżeli tutaj na płytce już nic nie widzę, pod spodem oczywiście mamy wielki radiator i coś mamy tutaj jakiś, kurde, ten, na 2 piny. Do czego to jest łącze? Czy na jakiś do czego to jest? To jest też pytanie, ciekawostka. Kurde, nie widziałem tego. Do czego są te 2 piny tutaj, takie gniazdko? Czy to jest na ten, na termistor, że podpinamy coś i możemy, nie wiem, na przykład ładować baterię tym? To by było też dobre. Słuchajcie, jeżeli chodzi o układy, nie wiem, czy to uda mi się pokazać, tak? Mamy, uda się, tylko muszę zrobić powiększanie. Co my mamy tutaj za chińczykowe układy? Słuchajcie, VTC0J16 TL494G. Tu jest jakiś taki ten. Tutaj mamy jeszcze, chwila, niech złapię jakąś sensowną ostrość. LM358 czy jakoś tak, czekajcie. Chcę wam pokazać, żebyście też widzieli, kurde, mniej więcej co tutaj Chińczyk władował. Słuchajcie, XLESEMI, XL705A, to jest jakiś ten, tu wiadomo, dioda. No i ten tutaj to jest LM358. Aha, czyli coś takiego. Tutaj nie wiem, co to jest, ten XLSEMI, czy jakoś tak, to nie wiem. Natomiast sama przetwornica wygląda spoko. No i nie wiem, co to jest tutaj. Załączę dwupinówka. Do czego to jest podpięte? Do plusa, do i minusa? No trzeba by zobaczyć na jakiejś aukcji chińczykowej. No teraz pod AVC, no, szybko reaguje, dobra. Słuchajcie, lecimy na AliExpressa, tam Chińczyki powinny tą przetwornicę dosyć mocno opisywać, ale zanim, zobaczcie jak trochę krzywo jest to, nie? Jest taka szała jest. No ale dobra, to nie przeszkadza akurat. Słuchajcie, lecimy, dobra, zrobimy tak, polecimy na Allegro, tam gdzie kupiłem, a potem na tych chińskich, chińczykowych stronach na AliExpressie zobaczymy, co oni piszą o tej przetwornicy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Allegro, to sprzedający o Eleking, firma, poleca 100%. Przetwornica Step Up 1200 W, 8 V do 60 V, do 1280, 20 A. 64 zł. Powiem wam, że cena jest śmieszna. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te zasilacze, które niektóre kosztują po nawet ponad 1000 zł w niektórych przypadkach, na przykład jakieś takie Raideny, gdzie nawet chyba niektóre nie mają tych 20 A, potrafią kosztować 800 zł z zasilaczem, to jeżeli byśmy sobie dobrze to wszystko rozkombinowali, to możemy zrobić i za 1/3 ceny świetny zasilacz serwisowy, który będzie miał naprawdę sporą wydajność. Właśnie z taką przetwornicą, która kosztuje, słuchajcie, 64 zł. Nawet podpinając pod tą przetwornicę jakiś stary zasilacz, słuchajcie, komputerowy, który ma na przykład na 12 V, nie wiem, 25 A, no to macie, słuchajcie, świetny już zasilacz, z którego wyciągniecie, podbijając tą przetwornicą na przykład, nie wiem, 60 V. To jest picobello. A jeżeli sobie umiecie przerobić te potencjometry tak, żeby były większe, bo też tak można zrobić,
To jest specjalista, mój kumpel. On by mógł coś o tym więcej powiedzieć. Powiem wam, że świetnie to wygląda. Po prostu w obudowie jest duży potencjometr, nie taki malutki, że z śrubokręcikiem, tylko normalnie palcami sobie kręcicie i wtedy można sobie naprawdę zrobić na tej przetwornicy fajne zasilacze. Nawet z laptopa podpinając pod tą przetwornicę jesteście w stanie wyciągnąć 50, 60, 70 czy tam 80 V. Czyż to nie jest super? Moim zdaniem jest rewelacja. A te laptopowe zasilacze nieraz mają sporo amper na wyjściu. Najmocniejszy jaki mam to jest chyba 130 W od Della, który posiada, słuchajcie, 7 amper, 19 V. Podpinając pod taką przetwornicę, słuchajcie, mam 50 V, 5 amper bez problemu. Rewelacja, naprawdę. Bo mogę już powiedzieć, że ta przetwornica to jest świetna opcja zakupu. Dobra, słuchajcie, 25 ocen, 3 recenzje. Zobaczcie sobie tylko tutaj na szybko, jakie tu są opisy. Super przetwornica, polecam, dobra jakość, spełnia oczekiwania, możliwości regulacji parametrów. No widzicie, komentarze są spoko, także opis produktu, polski sprzedawca. No to się ceni, to się ceni. Powiem wam, że cena jak dla mnie jest bajka. Nie jestem jakimś takim Januszem, żeby już naprawdę narzekać, ale dla mnie za 64 zł taką przetwornicę już nie będę żydził, kupię u Polaka, niech sobie też zarobi troszeczkę hajsu, nie? I tak powinno być. Dobra, zastosowanie. Moduł przetwornicy podwyższającej o dużej mocy 1200 W. Pozwala na zasilanie układów wyższym napięciem niż jest dostępne, na przykład z akumulatorów. Super, właśnie, super sprawa. Macie jakiś akumulator, słuchajcie, nie wiem, 12 V, który ma 60 amperów, to już jest kurde masakra. Oczywiście wyciągnięcie tylko tyle, ile wam tutaj przetwornica tych amperków pozwoli, ale no taki akumulator, świetna sprawa. Przetwornica pracuje impulsowo, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużej wydajności przy małych stratach. To trzeba też pamiętać. Moduł jest uniwersalny i pozwala zasilać nawet skomplikowane projekty oparte na Arduino i nie tylko. Arduino to przecież tam no, chyba że są jakieś takie wymagające bardziej. Dobra. Świetnie nadaje się do zasilania wzmacniaczy audio wymagających wyższego napięcia w samochodach wyposażonych w instalację 12 V lub do zasilania na przykład laptopa z akumulatora samochodowego. Dobre, ale to też jest dobre. Słuchajcie, ile tutaj jest patentów fajnych. Znajduje zastosowanie także w oświetleniu LED. Za pomocą potencjometru możemy określić prąd diod LED, a napięcie wyjściowe przetwornicy może być znacznie wyższe od napięcia zasilającego przetwornicę. No, to jest super. Funkcjonalność. Przetwornica pracuje już od 8,5 V i pozwala uzyskać napięcie nawet 60 V na wyjściu z przetwornicy. Przetwornica wyposażona jest w aluminiowy, czyli rozumiem, że 8,5, 60 V, oczywiście tam więcej, to wtedy tutaj te volty też rosną, nie? Przetwornica wyposażona jest w aluminiowy radiator, który zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła. Wieloobrotowe potencjometry, właśnie teraz tutaj będzie chyba ciekawy akapit, pozwala na płynną regulację napięcia wyjściowego, czyli te volty, oraz maksymalnego prądu. Raz ustawione napięcie wyjściowe nie ulega zmianie pod wpływem zmiany napięcia zasilania. No, to jest też dobre. Przetwornica posiada obwód zabezpieczenia przed przegraniem się. Moduł zawiera układ zabezpieczający przed nadmiernym prądem, który automatycznie ogranicza prąd do 15 A. Przetwornica wyposażona jest w bezpieczniki, które zapewniają ochronę przeciwzwarciową. Konstrukcja przetwornicy umożliwia bezpieczne ładowanie akumulatorów, nie wymaga diody zabezpieczającej na wyjściu. Czekajcie, przy konstrukcjach przetwornicy umożliwia bezpieczne ładowanie akumulatorów i nie wymaga diody zabezpieczającej na wyjściu. Ha, czyli ona ma zabezpieczenie takie, że nawet jak chyba podepniecie na odwrót, to się nic nie stanie z tej przetwornicy, tak to rozumiem. Tutaj parametry. Częstotliwość pracy 150 kHz, sprawność 95%, bezpiecznik na wejściu 20 A,
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem. Brak. A, to nie ma. Sorry, to nie ma. Tutaj możecie zrobić kuku podpinając, słuchajcie, na odwrót bieguny akumulatora. No, trzeba uważać. No i dobra, tak wygląda ta przetwornica, słuchajcie, na Allegro, ale nigdzie nie jest opisane w opisie, żeby wytłumaczyli, słuchajcie, potencjometr, na przykład zdjęcie A, B, C. Ten służy do tego, ten służy do tego, ten służy do tego. No nie ma czegoś takiego, no nie dowiecie się. To jest dla mnie trochę lipa, bo jeżeli jest jakiś przedmiot, to powinien być opisany no zrozumiale, tak, żebyśmy mieli jasny obraz tego, co tutaj można robić. Bo są 3 przecież te potencjometry. A co robi ten trzeci? Jeszcze chyba z was nikt nie wie, albo może są osoby, które wiedzą, o co chodzi, to okej, ale te, które na przykład oglądają, to teraz się zastanawiają, no ciekawe, do czego ten trzeci jeszcze potencjometr jest. Mi to kumpel wczoraj tłumaczył, ale ja spróbuję jeszcze wejść na AliExpress i zobaczymy, czy coś tam będzie. Słuchajcie, znalazłem na AliExpressie wyszukiwanie, no i zobaczcie sobie, są przetwornice, ale patrzcie się, jaka tutaj jest zrobiona. A, to jest na wentylator. Ja, to już sobie odpowiedzieliśmy na jedno pytanie. To jest na wentylator. Tylko pytanie na ile volt wentylator musi być? Czy 12, czy 24 wolty? Czyli tu wentylator można podpiąć pod tą przetwornicę. No to wiemy już, o co chodzi z tym. Dobra, fajnie, okej. Tylko jeszcze nie czaję, jak ten wentylator jest tutaj w tej płytce zrobiony, że na przykład, nie wiem, podłączam zasilanie z 30 V, a wentylator 12 i nagle wentylator się spalił, czy jak? Czy ma jakąś tutaj na płycie ustawioną jedną wartość? No to będzie ciekawe. Dobra, otworzymy sobie najpierw w karcie tą opcję. No i zobaczcie, na AliExpressie bez tego wentylatora jest za 51 zł, także 10 zł, no czekałbym jeszcze i czekał, ale tutaj zobaczcie, step down, z jakimś wyświetlaczem jeszcze dodali. Tutaj mamy 30-amperową za 49 zł. No to powiem wam, ta 30, to już mógłbym sobie wtedy zakupić takie 2 przetwornice. Stówkę, okej, rozumiem, spoko. Pójdę gdzieś, zarobię, coś sprzedam na truskawkach. Tą stówę. Śmieję się, nie? Ale słuchajcie, za 2 stówy macie w Chinach 2 przetwornice 30 amperów. 40? Nie no, zobaczmy sobie, otwórzmy to też jeszcze w karcie. No tutaj jest mega, ale pewnie podejrzewam, że ceny będą takie, że 49 zł to jest tutaj taka cena, a tam wejdziecie, tam będzie 5 produktów i okaże się, że za 49 to będzie 10 amperowa, nie? Jest tego, no. Dobra, czyli patrzymy tą z tym wiatraczkiem tutaj. 40 amper, 30, no zobaczcie, mamy 1500 W, to jest 30 amperówka, jest za 90 zł. 1200 za 53, czyli taką jak ja kupiłem. No i ta jest 1800 za 82. Dlaczego jest droższa ta 1500 od 1800? Dziwne, nie? Ale widzicie, że tutaj jest podpięty wentylator? Ale kurde, ich rozkminiłem teraz, pięknie. Dobra, zobaczmy sobie opis. 1060, 1290 nawet. Nie no, 90 V już jest sporo. Kurde, prąd wejściowy 40 amper. Prąd wyjściowy 22 ampery. Wydajność konwersji. Wejście odwrotnej ochrony. No tu już piszą tak. Tam na Allegro piszą nie. Kogo tutaj rozsłuchać? Parametry modułu. Są jakieś zabezpieczenia tutaj, tylko wiecie, to są już troszeczkę inne przetwornice, te przetwornice i mogą jedne mieć, mogą drugie nie mieć. No nie wiem, nie będę tego. O, teraz taka bieżąca regulacja. Dostosuj potencjometr A-Adius w kierunku przeciwnym do gra na około 30 podłączony prąd i dostosuj potencjometr. Adius
do ładowania akumulatora. Po rozładowaniu akumulatora jest on podłączony do wyjścia i dostosowany do prądu, którego potrzebujesz, gdy jest używany do ładowania. Należy go wyregulować po rozładowaniu akumulatora. Domyślnie moc wyjściowa jest dostosowana do 3 A. Aha, czyli ten trzeci potencjometr jest do akumulatorów, czy jak? No nie kumam jeszcze tego dokładnie. Musiałbym wykonać telefon do przyjaciela. On mnie jakoś to tłumaczył. Dobra, ja tego na razie nie kumam. Ja tylko tak zrozumiałem chyba, że ten trzeci potencjometr jest do ładowania akumulatorów i sobie nim ustawiamy ten prąd na wyjściu, chyba jakim prądem możemy ładować akumulator. O kurna, to by było dobre. To wiecie, jak są te czy te takie testery, kurde, do tych lajonków, co 4 lajonki wkładacie i tam macie ten wyświetlacz? Kumacie, nie? To maksymalnie może 1 amperem ładować. A tutaj mógłbym sobie ustawić, załóżmy 3 ampery. No to jest już fajna sprawa. Ale czy do tego to służy, to nie jestem jeszcze pewny. W tak 100% dobra. Zobaczmy sobie następną aukcję. 49,50. Sta z wentylatorem tutaj. Filmik nawet. O, popatrzcie się, pokazuje ten, co mówiłem. Poczekajcie, ale co on tutaj zamiast tej przetwornicy pokazują, kuźwa, filmik z tego? To są chinole, no kurde, przetwornica, słuchajcie, taka, a filmik jest o kurde tym testerze. Rozjebali mnie teraz. Dobra, o, tu jest fajny opis. Output voltage, ok, to mamy tutaj. Output current, adjustment, to mamy tu. Dobra, i teraz mamy tak, gdzie ten opis jest? Overcurrent Protection Indicator. Aha, to jest to, LED. Low Battery Protection Indicator. Input Low Battery Protect Adjustment. Kumam. Dobra, już mi się przypomniało, o czym on mi mówił. Ten trzeci potencjometr to nie jest tak, jak myślałem, że właśnie, że coś tam mogę regulować, że podepnę sobie lajonka i będę go ładował na przykład, nie wiem, 2 amperami czy tam 3, nie? Nie. Anulujemy to. Nieprawda. Zły tok myślenia. Słuchajcie, ten potencjometr jest po to, że załóżmy, podpinacie sobie pod to pakiet lajonków 24 V i coś tam zasilacie przez tą przetwornicę, tak? Jeżeli wam napięcie spadnie do tego poziomu, co sobie tam ustawicie, załóżmy, nie wiem, 24 V, no to ustawicie zabezpieczenie Low Battery Protect Adjustment na, nie wiem, na 18 V, to poniżej 18 wyłącza wam tutaj zasilanie i nie pobiera z tych lajonków, które podpięliście na input positive, input negative. Tak, to jest ten potencjometr. Dokładnie, tak on mi to też tłumaczył. To już wiemy, o co chodzi. No to w sumie mamy rozkminione potencjometry. I tu możemy sobie ustawić to. Tylko gdzie to się, kurde, miernikiem patrzy, jak się kręci tym potencjometrem, to nie wiem. To jest też taka rozkmina następna, ciekawa. Gdzie to się, kurde, powinien wpiąć? Tutaj na tej płytce. No bo wiadomo, na wyjściu sobie ustawię, załóżmy, nie wiem, podepnę 24 pakiet lajonki, wolty. Na wyjściu sobie ustawię, załóżmy, 50 V. Na ten input low battery protect adjustment ustawię sobie na 18, jak chciałbym, tak? Ale gdzie tutaj ten miernikiem się wpinać? Patrzeć? Gdzie on to ustawia? Jak to wygląda? No to jeszcze tego nie wiem. Słuchajcie, podlinkuję oczywiście do filmiku te tutaj z AliExpressu, z Allegro, to sobie będziecie mogli popatrzeć, żeby już nie rozkminiać tego tak długo. Ile to już trwa? Pół godziny. Masakra. A ja jeszcze nie pokazałem wam, jak to działa. Także słuchajcie, mamy rozkminę. Ach, czarny ekran. Czarny ekran, bo wyłączyłem iPhone'a na chwilkę. Już wam włączam. Droidka. OK. Słuchajcie, przetestujemy sobie tą przetwornicę. Ja specjalnie tutaj podepnę pod nią
No kozaka, takiego małego kozaka, bo słuchajcie, zasilacz do LEDów 24 V, 20 ampere. Kuźwa, dobrze nie jest podpięty, tak się patrzy, czy jest kabel niepodpięty, ale nie jest podpięty. 24 V, 20 ampere. Do tej przetwornicy jak znalazł, tylko teraz muszę zrobić coś takiego. Tu mam wyjście, czyli ja sobie odpinam z tego kabelki. Tym da radę? Da. Odpinam sobie te kabeleczki. Tu się, słuchajcie, wepnę. No zobaczymy sobie na wyjściu, nie? Teraz tak o, V-in plus, czyli to będzie plusik. Teraz zwróćcie uwagę, jak ja będę tutaj te śrubki kręcił. Coś wam pokażę, takie zdradzę swoje patenty od siebie. Może niektórym się przydadzą. Zobaczcie, mamy tutaj wejście na mocowanie takiego kabelka, nie? I teraz możemy go włożyć z prawej strony, bądź też z lewej. I zgadnijcie, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź jest z prawej. Dlaczego? Bo jak włożycie sobie pod tą blaszkę tutaj kabel, to dokręcając tą śrubkę teraz, patrzcie się, leci w prawo, ona ciągnie ten kabel w tą stronę. Jeżeli byście dali go z tej strony, to ona będzie go wypychała. Dlatego to jest też ważne, z której strony podpinacie ten kabel. Z prawej strony minus będzie też z tej strony. V-in minus. Zobaczcie. Minus też tutaj na górze. No i teraz dokręcając go, słuchajcie, jest pchany trochę w tamtą stronę i on wtedy się trzyma. Już nie ma prawa stąd wylecieć, słuchajcie. Dobra, podpięta jest 24 V, 20 ampere. Słuchajcie, bierzemy miernik w łapę. Ile pokaże na wyjściu, jak on jest ustawiony, nie mam pojęcia. Na ile amperów? Właśnie, jak te ampery sprawdzać? Kurde. Jak ampery sprawdzać tutaj na tym? Musiałbym tutaj zmienić na tym, na mierniku, nie? Że czarny do koma, czerwony, załóżmy 20 amper. No i gdzieś go tutaj w układ. A tu są jakieś punkty? No tego nie wiem. Będę musiał. Kurde, zaraz zadzwonię do znajomego. Bo naprawdę, serio wam powiem, że nie wiem. Na razie sprawdzę tylko, ile on jest na wyjściu. Dobra, słuchajcie. Miernik podłączony, zasilacz jest przygotowany. Podłączamy, słuchajcie, zasilacz pod zasilanie. Uwaga, mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. 24 V. 24 poszło. Żadna dioda się tu nie pali. Sprawdzam sobie, czy dobrze mam bieguny. Ustawię 60, nie, ustawię więcej, 600 V. DC oczywiście. I teraz tak, plus, minus. 24 V są, widać. Tutaj plus, minus 24 V na wejściu. No i teraz ile on na wyjściu daje? 51 V. Ale kurde, dobra, bieguny są ok. No to teraz spróbujmy sobie poregulować tym potencjometrem tutaj. Tak, który to był od... żeby tu nigdzie ten... A jest, czerwona dioda się pali tutaj. Który jest od tego od wyjścia? Ten, na wyjściu. Dobra, to weźmy sobie go tak, ustawmy. Słuchajcie, podepnę się miernikiem na odwrót. Słuchajcie, mamy 51 V, ale fajnie. Biorę teraz tutaj ten potencjometr, łapię, kręcę w przeciwną stronę niż kręcą się wskazówki zegara. Czyli, jak to się mówi po angielsku? Decrease. Decrease voltage. I teraz, słuchajcie, załóżmy 42 V do hulajnogi.
Słuchajcie, 42 V mogę ładować hulajnogę. Piękna sprawa. Nie, naprawdę to już jest zajebista sprawa. Słuchajcie, teraz coś takiego. Mam teraz ustawione na 42, nie? Uwaga, ustawiam teraz 60 V. Pociągnie z tych 24, zobaczymy. Słuchajcie, teraz zrobię increase, czyli zwiększam. Increase voltage. Powiem wam, że ładnie reaguje ten potencjometr. 40, 50, 52, 54, 55, 56, 7, 8, 9, 60 V, 60 V. No to już jest sporo. Zróbmy 72 V. Kurde, lecimy na 72 V. No tu już jakbym podpiął laptopa pod 72, to by było, kurde, te MOSFETciki by fajnie wylatywały, nie? Patrzcie się. Żadnego hałasu nie słyszę. Oczywiście teraz nie ma żadnego obciążenia. 72 V. Słuchajcie, lecimy. Nie pamiętam ile to było. 80 V? Maksymalnie? No dobra, lecimy na koniec skali. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. 75. To jest 24 V. 78. 80 V. No to już jest grubo. 80 V. Lecimy dalej. Lecę do końca po prostu. 82, 83, 84, 85, 86. Dojdę do 90. Mam nadzieję, że nic nie strzeli. 90 V. Wow! Wow, wow, wow. Grzeje się tu coś? Zimny jest, kurde, zimny jak trup. Słuchajcie, lecę wyżej, do oporu. 92. Kurde, to kondensatory mają już na wyjściu. Ty! Dobra, 94,6 V. 94,6 V. No, 94,6 V. Słuchajcie, z tych 24 V. Czaicie fazę? To już jest naprawdę fajna zabawka. No, to już takiego czegoś nawet Raiden, kurde, nie potrafi osiągnąć. Choćby się zesrał. Te zasilacze, które kosztują grube pieniądze. Widzicie, co tutaj się dzieje? Przecież można zrobić sobie tak piękny, prosty projekcik na tej przetwornicy jakimś zasilaczu. Wiecie, ile to jest razem warte? Słuchajcie, to 64 zł. Ten zasilacz kosztuje 100 zł. 160 zł i macie kuźwa takiego kozaka, że to się w pale nie mieści. No ustawię sobie te 42 V. Więcej mi tak nie potrzeba. Kuj, no do czego to wykorzystywać teraz, pytanie jest. 42 V. Nie no, poezja. Dobra, słuchajcie, robię telefon do przyjaciela. Muszę się go zapytać, bo ja po prostu nie wiem, jak się reguluje tutaj ampery. Niech on mi powie. Zaraz wam powiem, co mi powiedział. Słuchajcie, był telefon do przyjaciela. Wytłumaczył mi, o co chodzi z tym tutaj ustawianiem amperu i powiem wam takie coś. Kwestia jest taka, żeby zmierzyć te, słuchajcie, amperki, to ja muszę się tutaj mierniczkiem wpiąć, oczywiście przestawiając go na ampery, wyjście, słuchajcie, tutaj, podpiąć na obciążeniu jakąś, nie wiem, żarówkę, halogen, cokolwiek i tym potencjometrem tutaj regulować sobie wyjście amperów. Ale zanim to sobie będziemy teraz rozkminiać wszyscy razem, to zrobimy jeszcze takiego fajnego testa, bo dowiedziałem się, do czego jest tutaj, znaczy, no już wcześniej, jak mówiłem, pokazywałem na filmiku, te wejście, słuchajcie, jest na wentylator. I teraz właśnie pokażę wam, o co chodzi. Patrzcie się, na wyjściu mam ustawiony dobrze miernik
Na wyjściu mam 42 V, tak? Tu jest plus, tu jest minus, 42 V. I tak z ciekawości zmierzyłem miernikiem, ile tu jest na tych pinach od wentylatora, wiatraczka. Słuchajcie, mamy 13,7 V. Akurat bieguny są na odwrót, czyli plus mamy po prawej stronie, tak? Plus mamy po prawej 13,7, czyli nawet jest zgodnie z tymi kabelkami, kolorami tutaj. Po prawej czerwony plus, po lewej minus. 13,7, czyli można tutaj podpiąć wentylatorek, wiatraczek, czy jak to tam, na to samo chyba wychodzi. 12V i sprawdzimy sobie, bo jak widzieliście tam na zdjęciach, są montowane wentylatory do tych mocniejszych 40-amperowych, bo to już no, musi się sporo grzać. Takie obciążenie to już nie ma kurde żartów. Także podepniemy sobie wentylator i zobaczymy, czy to będzie hulało. Jeżeli tak, no to słuchajcie, możemy sobie pięknie rozbudować taką wersję tej przetwornicy. Dobra, słuchajcie, ogarniam żarówkę. W zasadzie mam tu jakąś taką samochodową żarówkę. Spróbuję jeszcze wyciągnąć jakiegoś halogena, bo też mam, który chyba jest prawdopodobnie 24V, także będzie lepiej. Ale przed tym, co będę testował te amperki, to słuchajcie, odepnę sobie ten zasilacz 24V i zrobimy inaczej. Podepnę e, wejście tutaj 12V z zasilacza ATX-a, tak jak mi tam zrobił kumpel, i będziemy sobie najpierw na tym 12V testować, słuchajcie, te tutaj obciążenie pod jakąś żarówką. Ustawimy oczywiście na wyjściu 12V, tak żeby żarówkę 12V na przykład przetestować, tak? Bo nie mogę przecież 12V podpiąć teraz na wyjście, gdzie jest 42V, bo by ją szlak trafił. Także zaczynamy zabawę z amperami i z wiatraczkiem. Słuchajcie, zaliczyłem w topę jak cholera, ja pierdzie. Wiecie co zrobiłem? Podłączyłem tutaj na wejście 12V, tam gdzie jest z tego zasilacza z ATX-a, tam leci w cholerę tych amperów. Słuchajcie, żarówka spaliła się? Chyba nie. To jest żarówka 12V. Na wyjściu miałem 42V i myślę sobie coś takiego. Nie kręciłem tak, bo chciałem zobaczyć tak z ciekawości, co to będzie, nie? Myślę sobie, podłączę na razie tako, zobaczę, czy zaświeci się. No i podłączam ją, a tu mi taka iskra. Puf! Strzeliło mi, ale jeszcze się nie wyłączył. Myślę, kurde, bo straszyłem się i odsunąłem, nie? Myślę sobie, no to kurde, dłużej go przytrzymam. Znowu dołożyłem, znowu puf, tego, ale trzymam i nagle, kurde, pyk, już się nic nie świeci. Patrzę się, dioda znikła. Biorę miernik, patrzę, mierzę tutaj na tym, kurde, 0V. No i znowu bym wtopił. Ustawię sobie 60, mierzę tutaj, 0V. Myślę sobie, no nie, no przetwornicę zrypałem. Tutaj daję 0V. Co myślę, kurde, to jednak chyba nie przetwornica. Patrzę się na zasilacz, jest tam zrobił te zabezpieczenia takie fajne. Słuchajcie, bezpiecznik jest włożony, fuse. Już coś wypadło. Co to poleciało? Co to wypadło? Z tego. Taka ta jest chyba jeszcze, dobra. Chyba to było tutaj, czy jakoś tak? Aha, to było w tym chyba, dobra. Kumam. Słuchajcie, no patrzę się bezpiecznik. Biorę miernik, biorę ten bezpiecznik i powiem wam, ile on jest? 250V, 3, nie, ile amperowka? T315? H. T315H, takie oznaczenie ma. Czyli 3 amperowe, ale nie wiem, czy to jest jakiś szybki, czy jakoś tak. No i biorę go, słuchajcie, na ten. Nie działa. Wywaliło bezpiecznik. Spalił się bezpiecznik. Także wiecie, co muszę zrobić? Muszę wyciągnąć, bo jeszcze tu mam drugie gniazdo,
bezpiecznik z drugiego gniazda. Tego sobie odłożę, ten jest spalony. Tak, to jest tutaj, w tym ma siedzieć ta blaszeczka. No i ten jest tutaj, widzicie, cały. 250 V F8AL. O kurde, to tutaj jest mocniejszy. Czyli słuchajcie, na tym wyjściu z zasilacza ATX za małe są te bezpieczniki. 3 amperówki. No to nie, no to chyba tak raczej nie będę tego testował, bo to chyba, że tylko do 3 amperów. Nie wiem, ile ta żarówka pobiera. No ale mi się spali znowu bezpiecznik, tak? Tu już by musiały być mocniejsze bezpieczniki. Przynajmniej jakieś 10 amper minimum. No dobra, włożę tego na razie tutaj 12V. Ten jest chyba 8 amperowy, no to tutaj już chyba powinno to być na 12V, taka mocniejsza. No, a te, no niestety są za słabe. Słuchajcie, teraz takie coś. Już tego, żeby błędu nie popełnić, ustawię sobie na wolty z powrotem. Wezmę sobie śrubokręcik i teraz na wyjściu tą, te wolty zmniejszę do 12V, tak żeby tą żaróweczkę podpiąć. Jeszcze raz włączę zasilanko. Włączyłem zasilanko. Dioda się nie świeci czerwona, bo jest jeszcze połączone głównym przyciskiem. To jest w ogóle tak ten wymyślnie zasilacz zrobiony. Słuchajcie, złączam zasilanie. Jest, świeci dioda. Działa. Kurde, nie spaliła się. I zobaczcie, teraz na wyjściu ile mam? 42 V, tak? No to zobaczmy sobie, jak on obniży mi napięcie na 12. Ile jest na wejściu? Sprawdźmy. 11,98. Dobra, zobaczymy, jak on obniży napięcie, słuchajcie, z tego ATX-owego zasilacza. Czyli lecimy w dół. Kurde, bezpiecznik spaliłem. Czy ja mam takie bezpieczniki gdzieś? Trzeba będzie poszukać w jakichś, kurde, urządzeniach. Grzebać. Albo się wybrać do jakiegoś sklepu i po prostu kupić jakieś takie mocniejsze, bądź przerobić trochę. No, tu mógłby być inaczej trochę zrobione, lepiej. W sensie takie samochodowe. Słuchajcie, 11,83. No pięknie ta przetwornica działa. Podwyższam na 12. O, muszę trochę teraz pokręcić w drugą stronę. Ok, jeszcze raz dół. No dobra, 12V. Jest, ok, elegancko. No i teraz sprawdźmy sobie, czy ta żarówka się zaświeci, podpinając jej znowu te zasilanie. 12V. No powinno teraz to zadziałać normalnie, nie powinno być zwary. Uwaga, 3, 2, 1. No teraz działa. I powiem wam, że teraz takie coś. Jak sprawdzić te ampery? Jak ja to w ogóle podłączyłem? Ja voltage sprawdzałem na amperach? Patrzcie się, co ja zrobiłem. Kurwa, za bardzo się człowiek spieszy. Ej, ale jak to działało, że to na amperach i mi volty mierzyło? Dobra, głupota jakaś, ale ten miernik i unitę przeżył to chyba. Ja, ale ząka zrobiłem. Słuchajcie, no a voltage na amperach, chyba że tak można. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, ile amper przejdzie przez tą żarówkę. I będziemy bawili się teraz tym potencjometrem, czyli regulowali ampery. Czyli muszę teraz zrobić takie coś. To do sondy odmiernika i to do tego. I uwaga, ampery. Kurwa, zmień na ampery, człowieku, gdzie ty się spieszysz? 20 amperów ustawione. Ok. Znowu bym zrobił jakąś dziwną rzecz. 20 amperów. No i sprawdźmy sobie to. Miliampery. Kurwa, znowu źle to podłączyłem. I ampery. Tak ma być. Ja pierdzielę. Sorki, ale teraz możecie mnie za to zlinczować w komentarzu. Po prostu tak to jest, jak się nagrywa myśli o
50 milionach rzeczy i po prostu człowiek się nie może skupić w 100%. Słuchajcie, 1,73 ampera, czyli mało jest ustawione. 1,73, złapmy sobie tu. No i teraz patrzcie się, reguluję tym tutaj do amperów w stronę, jak się kręcą wskazówki zegara. Nic, nie zwiększa. Już chyba gorąca jest ta żarówka, że ten. Zmniejszam. Teraz w przeciwną stronę kręcę. Ale coś nie działa. Słuchajcie, no nie działa. No, zmniejszyło? Czy mi się zdawało? No coś nie działa. Dobra, zróbmy inaczej. Kręcę w prawo. Teraz się będę w prawo bawił. Co ona pobiera tylko 1,7 ampera i nie więcej? Słuchajcie, no lipa jakoś. Dobra, idę po jakiegoś halogena mocniejszego. Zobaczymy, co pokaże mi na innej tej. Ale tutaj kręcę. No myślałem, że jakoś inaczej. Ale chyba wygląda na to, że wow, gorąca. Że 1,7 ampera maksymalnie ta żarówka pobiera przy 12 V. Czyli moglibyśmy sobie to obliczyć. Jakbym wziął kalkulator, mm, kalkulator, 12, na niej pisze, słuchajcie, 12 V, 21 W. 12 podzielone na 21, 0,5. Jakoś to się liczyło. 21 podzielone na 12. Dobra, jest 1,75. Widzieliście? Zgadza się, 1,75, czyli mamy 21 W podzielone na 12 V daje 1,75 ampera. Dobra, kumam, więcej nic nie wycisnę tutaj. 1,75 ampera. Ale wiecie, jaka jest kwestia? Teraz zastanawiałem się nad pewną rzeczą. Jeżeli ten potencjometr ma pewną wartość, bo to jest rezystor, załóżmy w skali, ile tu? W502, czyli to, nie wiem, to jest 5 kilo, 5-kilowy rezystor, to załóżmy za 100%, czyli maksymalny ten amperage, jaki on może dać, to będzie już ta granica maksymalna tego potencjometru, nie wiem, tam 5 kilo-ohmów. 2,5 kilo, no to powiedzmy, że będzie 10 amper. Wtedy można sobie tak jakoś też wyliczyć bez podpinania obciążenia, jakie tutaj ma, słuchajcie, ten rezystor parametry ustawione. Tak myślę. Zaraz sobie to też sprawdzimy, czy to tak w ogóle działa. Natomiast dał tylko tyle, ile żarówka potrzebowała. 1,75. Idę po jakiegoś halogena. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie jeszcze testa po prostu na takiej wolframowej żarówce. Tylko będę musiał go wyłączyć. Odlutować tutaj kabelek. I zobaczymy, jak pokaże na tym. Ok. Odlutuję sobie jeszcze z tej żaróweczki kabelek. Czyli widzicie, samochodowa taka żarówa 1,75 amperka. Natomiast to sobie przylutujemy tutaj. Tylko trochę wezmę topnika, żeby się lepiej lutowało. No i zobaczymy na takiej wolframowej. Ona powinna bez problemu te ampery, kurde, tutaj posiorbać większe.
Na takim cienkim druciku też te ampery tak za bardzo dużo tutaj chyba nie poleci, ale zobaczmy sobie, ile to pobierze. Czyli biorę tak, 1 do tego, tutaj do plusa. Okej, nie, ten ma iść do żarówki. Ten pójdzie do żarówy, tylko muszę to tutaj polutować. Gdzie jest ta kurde cyna? Troszeczkę tą żarówkę przylutuję cyną. Dobra. I teraz plusa dam sobie tu. Ok, mamy żarówkę. Słuchajcie, to jest 230 V, 200 W. Wow, 200 W. Czyli ile amper powinno być, waszym zdaniem? Jak to ma 1200 maksymalnie. I teraz robimy tak. Ten do plusa. Kurde, gdzie jest ta druga sonda? Czarna. Dobra, minusem się podepniemy tu. A tym drugim, słuchajcie, tu. Chyba coś mi się porąbało. Dobra, słuchajcie, tylko to sobie wezmę, kolorami już się będę bawił. Do czarnego, ok. To do tego i tutaj do tego. I teraz ta żarówa, no ile pokaże, jak myślicie? Nic nie pokazuje. Włączona jest? Nie, wyłączona jest. Sorki, wyłączona jest. Załączyłem ją. Dobra, teraz będzie już działało. No i uwaga, teraz sprawdzimy, ile tu będzie obciążenie. Ale mało. Coś za mało. Słuchajcie, 0,19 ampera? No to podkręćmy trochę, zobaczmy, czy to będzie rosło, czy nie. Działać działa. Nie, na tej wolframowej coś tutaj nie idzie. 0,24, coś jest nie tak. Także na tej nie działa. Dobra, idę, szukam tej halogenówki. Zobaczymy na tej halogenowej jeszcze. Nie, słuchajcie, myślę, że to będzie mocniejsza. Ta ma tutaj też 12 V, 20 W, czyli 1,6 ampera. No ale sprawdźmy sobie tak z ciekawości, jak pokażę na tej. Sobie tutaj jakoś to spróbuję podłączyć. Może mi się uda tutaj ścisnąć. O, to by było dobre. Jeżeli uda mi się go zacisnąć, to będzie fajne. Jest, udało. Wyleciało. Nie udało się. Już myślałem, że będzie sukces. Tutaj lipa. No kurde. Chcę to tylko złapać. No to spróbuję to jakoś z drugiej strony skręcić. Dobra, słuchajcie, jest. Trzyma się. Teraz zrobimy sobie testa na tym. Wyłączone. Biorę, słuchajcie, jeden kabel do minusa. Ok, teraz drugi. Drugi kabelek. Włączę go, 20 A ustawione. Załączę zasilacz.
Włączył się, włączył. Dobra, teraz sprawdźmy sobie na tym, ile tu pokaże ta. 1,70 V, ampera. 1,7 ampera. Ok, no to pokazuje, tylko że chciałbym na przykład zmniejszyć ten prąd. Macie 1,7, 1,8. Zobaczmy, czy uda się go zmniejszyć. No coś nie działa, ten potencjometr nie zmniejsza. Nie. Słuchajcie, nie zmniejsza mi tego prądu. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że będzie po prostu tak można, że ustawię 0,5 ampera, ona się ściemni. No ale tutaj tak to nie działa. Po prostu daje tyle amper, ile potrzebuje taka żarówka, nie? Nie ma takiego właśnie zabezpieczenia, że sobie podpinam i mam na wyjściu te amperki. Zróbmy coś innego. To zrobimy teraz całkowicie coś innego. To już będzie taka fajna zabawa z czymś lepszym. Słuchajcie, podepniemy sobie zamiast smiernika takiego zwyczajnego, no to teraz sobie podepniemy taką przetwornicę. Taką przetwornicę, tylko ja tutaj muszę mieć. A, mam, akurat mam. Dobra, pasuje pięknie, widzicie? DC. To teraz sobie podepniemy tutaj 24 V z tej przetwornicy, znaczy 12 V plus do plusa. Sprawdzimy. Kurde, jeszcze mi tutaj teraz to polutowało i nie mogę je włożyć. Muszę cyny się pozbyć. Dobra. Powinno wskoczyć. No i ten kabel będę musiał przerobić, bo coś tu kurde się kibocze na boki. Słuchajcie, podpinamy sobie teraz pod przetwornicę step down. Ale zrobimy jeszcze inaczej. Zamiast tego zasilacza 12V, chociaż dobra, niech będzie na razie na tym 12V. Tam powinno być 11 z hakiem. Słuchajcie, podpinam teraz pod tego. Plus do plusa, dobrze, zobaczymy co się będzie działo. Podpięty, włączam zasilanie 12V. Włączył się, elegancja. I teraz zobaczmy sobie na wejściu 12,10V pokazuje. OK. Stawmy sobie teraz. Nie no, on ma teraz 19, tak? Faucet. Dobra, 12 niech będzie. Ale z amperami zejdźmy sobie. Dobra, 40, pół ampera. Słuchajcie, pół ampera ustawiłem. No i teraz tutaj podpinając się pod to. Właśnie czym? Podpinając się czym? Muszę skombinować, słuchajcie, ten jakieś kurde 2 kable, bo chcę zobaczyć jak będzie świeciła ta żarówka. Czy będzie mniej i będę mógł sobie regulować ampery tym? No zobaczymy. Poczekajcie chwilę. Idę skombinować kabelki. Dobra, wziąłem sobie kurde takie te dwa. Podepniemy się, słuchajcie, pod te tutaj. Jeszcze będę musiał sobie to potem wszystko porobić. Kręćmy. Czy tu da radę odkręcić? Ja pierdzielę, jeszcze nie da rady odkręcić. Wiecie, że tutaj pasują tylko te takie kurde, co są widełki. Dlatego wezmę to, utnę tu i tu, żebym mógł to włożyć, tak. Idę po jakieś obcążki. Słuchajcie, trzeba sobie jakoś radzić. Obcięte cążkami. Także zobaczymy teraz, czy to tutaj podpasuje. Minus. Hej, pasuje, kurde. Weszło elegancko.
Także słuchajcie, nie musimy kupować tych, tylko sobie obcinamy tak o, jak pokazałem wam. No i pasuje. No i tak ma być. I sobie na tych sprawdzimy. Słuchajcie, nie włączona jest. Jeszcze nie daje. Podepnę się teraz pod tą skubanicę. Kurde, tylko muszę uważać na te kikuty, bo one tak latają, żeby tutaj mi... Albo zrobię inaczej. Wykręcę to. Ściągnę ten metalowy badziew. Podepnę się po prostu tylko tak o nie. O, w ten sposób zrobimy. Tą drugą też wyciągnę. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. O, wychodź. Dobra, to na bok. To sobie włożymy, żeby lepiej kabelek trzymało. Skręcimy. No i uwaga, teraz na takim czymś podłączę sobie tutaj tą lampkę. Fajnie zacisło, elegancko. Teraz tą. Jaka lipa, no to jest po prostu jakaś ściema. Nie, no nie mów, że to nie do końca nie dokręca. No nie dokręca do końca, no. Szlak by to trafił, musiały być dwie podkładki. No co za lipa! Kto to wymyślił, słuchajcie? Muszą być te kikuty, bo mi nie ściśnie, a podkładki mi się nie chce teraz jakiejś szukać. A jeszcze przełożę przez to. Tak o. Jak teraz to dokręcę, to nie ma bata, żeby tutaj tego nie złapało. Powiem wam, że jestem niezadowolony z tego. Mogłem podkładkę pójść poszukać szybko, jakąś byle jaką. Jeszcze to się wykręciło z gwintu. No jak nie urok, to sraczka. Jak oni to badziewie zrobili? Badziewiasto. Prosta odpowiedź. Nie, 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 nie. Słuchajcie, robię pauzę, idę po podkładki, bo mnie szlak trafi. Dobra, słuchajcie, teraz na podkładkach to ja to mogę testować. Elegancko się trzyma. To sprawdźmy sobie. Ja go tak ustawię, żeby pokazywać wam ampery, ile tutaj idą. Słuchajcie, 12V, pół ampera. Włączam zasilanie. No i co jest? Co się dzieje? Robimy i set. Pół ampera. 1,1 ampera. Aha, zobaczcie jak to działa. 1,1 ampera pobiera 4,90 V. 1,5, 1,6. 1,7 ampera. Z 1,7 ampera dopiero świeci w tej. Damy 1,8. Nie podwyższa amperów. Słuchajcie, nie podwyższa. Będzie tylko ciągła 1,7 ampera. Tak jak tutaj widzicie. 1,70. Tak jak ona daje tutaj na wyjściu. Czyli tutaj widzę, ile pobiera też, nie? Nie potrzebuję miernika. To jest właśnie fajna ta sprawa, że podłączając sobie tą przetwornicę pod ten, to już mam tutaj wszystko, tak? No dobra, tak to wygląda. Czyli najlepiej skręcić go na maksa.
A tutaj sobie regulować ampery na wyjście. Jak sobie tutaj ustawię mniej, to wiadomo, że on mi wtedy nic nie spierdzieli. Bez takiego czegoś, no to tutaj już raczej by było warto tą wartość jakoś ustawić, ale no sami widzieliście, tak to wygląda. Nie mogłem zniżyć poniżej 1,7 ampera. Dziwnie jakoś. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy ja coś źle zrobiłem? Nie wiem, zatkało mnie trochę, nie? Pomyślałem, że właśnie sobie zlecę na pół amperka, ona mi przyciemni się, ale jak widzieliście, kręciłem tym potencjometrem tak długo, że już dawno powinno to w dół zejść, a nie zeszło. Cały czas było na 1,7 ampera. Hm, dobra, to jest na koniec kwestia wiatraczka. Słuchajcie, idę po 12V wiatraczek, podłączymy się pod te złącze tutaj, zobaczymy, czy to działa. Dobra, słuchajcie, wziąłem taki fajny wiatrak z tego z projektora, on jest na 12V. Rozpiąłem mu tutaj piny, bo niestety tutaj jest troszeczkę inna wtyczka. No ale sprawdźmy sobie, podłączając się tutaj do niego, tak na krótko tylko, czy on będzie działał. Mam nadzieję, że nie zrobię żadnego spięcia. No trochę kurde, aj, muszę sobie lepiej jak złapię jedną pencetą. Tak mi będzie wygodniej. Dobra, jedną do drugiego pinu i uwaga. 3, chwila, umieszczę sobie tutaj tak może. O, teraz fajnie tam siadł. Ło kurna! Piękny ten wentylator jest. Powiem wam, że ten wentyl do tego był po prostu idealny. On jest tak wydajny. No działa wentylator. Jest kurde, kosmos by był. On by to pięknie chłodził. To jest jeden z lepszych wentylatorów, jakie widziałem. Ma niesamowicie dużą tą moc tego wiatru tutaj i nie jest tak fest głośny. Także tutaj, kurde, ten producent w projektorze zastosował bardzo dobre te wentylatorki. No działa, czyli możemy sobie rozbudować to dodatkowe ochłodzenie, tak? Bezpiecznik, będę musiał pamiętać, żeby wymienić. Na razie sobie włożę tu do tego zasilacza, co jest 5V. I tak tego nie będę na razie używał. Czyli bezpiecznik do wymiany. Dobra, słuchajcie, kończę na razie ten cały tutaj miszmasz, jaki wam chciałem pokazać. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym wszystkim, o tej przetwornicy. Według mnie jest naprawdę bardzo fajna. Włączę sobie to. No mówię, tu muszę sobie ogarnąć to. No i tą przetwornicę połączę z tym, słuchajcie, także tutaj podłączając sobie 24V, no można dużo pociągnąć, jak widzieliście, do 95V prawie doszło. Także przetwornica Step Up, no genialna jest. Jest bardzo fajna. To jest nawet, kurde, to możecie naprawdę 12V podpiąć, 19V, 24 i wtedy lecicie z tymi amperami, kurde, ostro. Także fajny temacik. Jeszcze są te wersje bardzo mocne, czyli 40 A. Kurde, to już są naprawdę duże już wartości tych amper. No i szkoda, że nie mam tego w sprzęciku do testowania obciążenia, nie? Bo też by się przydał przy takich, kurde, tutaj warunkach, jak teraz widzieliście. No i co? Rozłączę sobie na razie to. Idę na razie trochę odpocząć, sobie przewietrzyć mózg od tego wszystkiego, a wy napiszcie w komentarzu, dlaczego ta regulacja amperów tutaj tak dziwnie jakoś działa. Nie wiem, ja tego jeszcze do końca nie potrafię zrozumieć. Myślałem, że po prostu będzie obniżało mi te amperki, że 0,5 to będzie ta żarówka mniej świeciła, a tu po prostu ciągła tyle, ile żarówka potrzebowała. Nie wiem dlaczego tak. Dobra, pozdro, trzymajcie się, hejka.